Cześć, witam Was w drugiej części poradnika dotyczącego staking puli, liquidity puli, różnych farm, tego jak to funkcjonuje. W tej pierwszej części omówiliśmy sobie tutaj kwestię tego, jak działa taki pool, o co chodzi tutaj z tym mechanizmem AMM, czyli Automatic Market Maker i jak to wygląda, jak to funkcjonuje. No, także jeżeli ktoś tego nie widział, to zachęcam do zobaczenia tej pierwszej części, no bo jest to kluczowe, żeby zrozumieć, co będzie się działo w tej drugiej części, bo tak jak powiedziałem w pierwszej części, teraz musimy sobie omówić kwestię taką, że cena tokena nam spada, bo tutaj w pierwszej części mówiliśmy, że cena tokena wzrasta, jak to się zmienia, więc znowu mamy ten sam przykład i mamy tak, znowu mamy 100 tokenów Flare, tak, i każdy token jest wart $100, $100 za jeden Flare, więc w sumie mamy tutaj $10,000, tak jak to było wcześniej. Oczywiście dalej jesteśmy w przykładzie tego pula, który robi 50 na 50, tak? Czyli pół na pół tego wszystkiego będzie. Czyli tu suma jest $10,000 wartości. No i tutaj mamy USDT, więc napiszmy sobie 10,000 USDT, więc suma wartości jest 10,000, tak? Tak jak powiedziałem, nie bierzemy pod uwagę tego, że jest jakiś deepek, coś się tam zmienia, czyli sumujemy, to mamy 20,000 w tej puli, tak? Dobra, to może sobie zapiszmy 20, raz, 2, 3, to jest suma tego i tego. Dobra, 20,000 w puli. No i teraz zakładamy inny scenariusz, że cena tokena zmienia się, na przykład, że powiedzmy znowu na giełdzie Binance, tak, to nie jest żadna reklama tutaj, ale tak po prostu sobie daję przykład. Na giełdzie Binance możemy kupić jeden Flare za $50 powiedzmy, tak, czyli oznacza to tyle, że cena nam się obsunęła. Damy sobie minus 50%, tak? No i minus 50% i znowu mamy tutaj arbitrażystę. Ten arbitrażysta znowu widzi tutaj okazję w tym, co się może wydarzyć. No, generalnie powinien zrobić coś takiego, że idzie na giełdę Binance, kupuje sobie tokeny Flare za $50, ponieważ u nas te tokeny Flare może sprzedać za $100, tak? No bo taka jest cena z naszej puli. No i znowu analogicznie do tego pierwszego przykładu będzie trzeba zobaczyć, jaka będzie tutaj maksymalna opłacalność jeszcze dla niego. Zróbmy sobie taki prosty przykład, że kupuję 30 tokenów Flare. No i teraz te 30 tokenów nam dorzuca tutaj do tej puli, tak? Jeżeli dorzuci nam te tokeny do tej puli, to tu będziemy mieli w sumie 130 tokenów Flare. No i teraz pytanie, ile wydrenuje nam z tego pula USDT, tak? No czyli znowu szukamy tutaj teraz wartości USDT. No i znowu z tego wzoru, który znamy, czyli Flare razy Tether równa się jakiś tam X. No i X znowu znamy, tak jak to było 10,000 razy 10,000, więc wychodzi nam na to, że Tether, bo teraz musimy sprawdzić, ile tych Tetherów ma być w puli, tak? Czyli jeżeli cena spada, no to pytanie, ile tych Tetherów nam z tej puli jakby ubędzie, tak? No bo on doda nam tutaj płynność we Flare, a Tethery sobie wyciągnie stamtąd. Dlatego tak, Tether to jest po prostu X przez F, no to ten X to było 100 milionów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Te 100 milionów dzielimy przez wartość Flare. I teraz tak, mamy 130 tokenów w puli, tak? No i 130, czyli robimy 130 razy $100, bo taka jest wartość tej puli, tak? Więc 130 razy 100 to jest 13,000 dokładnie, prawda? No i ten wynik powie nam, ile tetherów powinno znaleźć się w puli. No jak sobie to przeliczymy, to nam wychodzi 7692. Tethery, no mogę napisać dolary w tym przypadku, czyli tam z małą końcóweczką, ale to już nie ma znaczenia jakby w tych obliczeniach. Czyli oznacza to tyle, że z puli ubędzie nam, no właśnie, 10,000 minus tutaj te
co powinno zostać, 7,2, no to się równa 2308. 2308 dolarów. Czyli oznacza to tyle, że za dodanie tutaj tych 30 tokenów Flare dostanie 2308 dolarów. No i teraz pytanie, jaka mu wyjdzie cena jednostkowa tutaj. No to znowu sobie zrobimy 2308, podzielimy sobie na 30 tokenów Flare, FLR, tak. No i wychodzi na to, że jeden token był w stanie nam, tak kolokwialnie mówiąc, opchnąć za 76,9 dolarów za jednego Flare, tak, za jeden token Flare. No i jak widać, bardzo mu się to opłaca, tak, no bo kupował za 50, sprzedał nam za tyle. No i nie będziemy znowu myśleć tego impermanent lossu, bo będzie to analogicznie tak jak to było w tej pierwszej części, także niewiele się tutaj będzie zmieniało. Natomiast znowu jest kwestia tej maksymalnej opłacalności, tak? Czyli znowu, no gdybyśmy mieli sytuację, że cena się obsunie o te 50%, no to on maksymalnie jest w stanie kupić do 100 tokenów, tak? Napiszmy sobie opłacalność do 100 tokenów. Ponieważ jeżeli by dorzucił teraz do puli 100 tokenów, no to byłoby 200 tokenów Flare i wyszłoby po prostu na to, że do tego interesu już zaczyna tutaj dopłacać. Tak więc jak widać, ten impermanent loss występuje właściwie w tych trzech przypadkach, o których mówiliśmy. W momencie, kiedy cena rośnie jednego tokena, drugiego zostaje stała, kiedy cena tego tokena spada, a druga zostaje stała, lub po prostu w sytuacji, kiedy cena jednego i drugiego by uległa zmianie, w sensie jeden by urósł, a drugi spadł, albo odwrotnie, nie ma znaczenia. W tych trzech przykładach mamy do czynienia z impermanent lossem, tym potencjalnym właśnie, który się może wydarzyć. A tylko teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić? Pytanie, jak zrobić, żeby można było się przed tym ustrzec, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że wejdziemy w coś, co jak gdyby z góry jest skazane na to, że to się nie uda, tak? Dlatego mam dla Was też cztery takie rady, które należy zastosować, żeby można było jak najbardziej zminimalizować to całe ryzyko impermanent lossu, które występuje. Także zapraszam Was do obejrzenia tych rad. No i teraz rodzi się pytanie, co zrobić, żeby można było jak najbardziej zminimalizować to ryzyko nietrafionej jak gdyby inwestycji w staking poole, liquidity poole i różne farmy. To tak, zacznijmy sobie od pierwszej rady. Pierwsza rada jest taka, żeby wybierać takie pary, wchodzić jakby w takie asety, które cechują się takim małym wahaniem ceny tutaj. Czyli im mniejsze jest to wahanie ceny, tym mniejsza szansa na impermanent loss. Czyli warto wybierać takie staking poole, gdzie macie na przykład dwa asety, tak? I jednym z tych asetów jest na przykład stablecoin, no bo wtedy szansa na to, że jeden z nich się obsunie jest jednak dużo mniejsza, tak? Inaczej gdyby na przykład była para, nie wiem, Bitcoin do Ethereum, no bo w tym przypadku i Bitcoin i Ethereum mogą zmieniać swoją wartość, tak? Ale jeżeli mamy stablecoina, to z reguły będzie tutaj trzymał tą stałą wartość, więc ewentualnie tylko jeden z tych asetów może nam tutaj odlecieć. Także to jest, myślę, pierwsza rada i to na pewno pomoże. Dobra, druga rada jest taka, że najlepiej jest dodawać płynność, jeżeli wycena danych tokenów jest niska, no i ma potencjał na wzrosty. Dodawanie tutaj do takich liquidity pooli tokenów, które już zaliczyły mocne wzrosty, no nie jest zbyt bezpieczne. Ponieważ w momencie, kiedy ta cena zacznie się korygować, kiedy ta cena zacznie znowu spadać, no to w tym momencie mamy praktycznie 100% szansy tutaj na ten impermanent loss, więc na to trzeba uważać. Czyli po prostu lepiej jest wchodzić w liquidity poole z asetami, które już zaliczyły spadki. Być może oczywiście te spadki mogą dalej tam wystąpić. I okej, z jednej strony potem będziemy mieli ten impermanent loss na zasadzie takiej, że stracimy, kiedy ten token zacznie rosnąć, jeżeli na przykład kupujemy taki aset po spadkach. Natomiast z drugiej strony, jak gdyby ten impermanent loss nie jest aż tak straszny z tego względu, że i tak wartość tego naszego, powiedzmy, portfolio, które zainwestowaliśmy tutaj w taki staking pool, czy liquidity pool, będzie i tak rosła, tak? Dobra, trzecia rada jest taka, że stabilniejsze są poole asymetryczne, bo taki pool, gdzie jest 50/50, jak gdyby obsunięcie się tutaj, czy tam zmiana kursu w jedną czy w drugą stronę takiego jednego tokena wiąże się z tym, że on ma duży impact na to wszystko, tak? 50/50, więc
dużo lepiej jest zainwestować w takie staking poole, które są po prostu asymetryczne, czyli mają tutaj ten stosunek na przykład 80 do 20, albo czasami nawet macie 90 do 10, albo 98 do 2%. Też coś takiego jest, czyli to była rada trzecia, tak? Rada czwarta jest taka, że warto sprawdzić, które poole oferują jeszcze dodatkowe tokeny jako wynagrodzenie za dodawanie tam płynności. To zwiększa po prostu szansę na to, że wyjdziemy na plus, czyli są takie rozmaite miejsca, różne giełdy na przykład mają swoje tokeny i w ramach tego, że stejkujecie u nich te tokeny tutaj w jakimś tam farming poolu, no to oprócz tego, że macie wynagrodzenie wypłacane jak gdyby z tytułu tego stejkowania, to oprócz tego jeszcze na przykład możecie otrzymać dodatkowy jakiś airdrop albo dodatkowy token z tej właśnie giełdy czy z tego miejsca, no i zawsze będzie można to potem sprzedać, zamienić, więc zawsze jak gdyby takie gratisowe źródło zysku tutaj jest. Dobra, to były te 4 rady, na które myślę warto zwrócić uwagę i tym się kierować w momencie, kiedy podejmiemy taką decyzję, żeby wziąć udział w farmieniu, wziąć udział w takim właśnie liquidity, czyli staking poolu. Oczywiście te rady to nie jest tak, że to Wam da gwarancję 100%, że unikniecie jakkolwiek jakichś tam niebezpieczeństw, które mogą tutaj jeszcze na Was czekać, no bo wiadomo, że może być sytuacja na przykład, w której cały, nie wiem, staking pool zostanie zhakowany, tak, że te środki na przykład znikną stamtąd, bo to z reguły jest tak wszystko zamykane na smart kontrakcie. Także trzeba na to uważać, gdzie stakujecie, na jaki czas ewentualnie, bo są też na przykład takie staking poole, gdzie trzeba zamknąć na jakiś konkretny czas, więc to też warto rozważyć, tak, czy w perspektywie czasu jak gdyby celujecie w to, że te tokeny, te asety, które tam włożyliście, że czy one będą rosły, czy będą spadać, więc tutaj trzeba jakoś to mądrze rozegrać, trzeba mieć jakąś konkretną strategię na to, więc warto nad tym pomyśleć. Ale myślę, że z tym Was zostawię, bo jest tutaj troszkę rzeczy do przetrawienia i tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś nie widział pierwszej części, zachęcam do zobaczenia pierwszej części, bo tam jest to wszystko wyjaśnione na temat tego, jak działa staking pool, na temat tego, jak działa taki liquidity pool, więc zachęcam Was do tego. Dzięki Wam bardzo, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej.